dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat Dominando oraz wojen. Serdecznie zapraszam do oglądania. W świecie TB nie istniało pojęcie wyboru. Władza nie przychodziła tu z poparcia, lecz z siły, organizacji i strachu, który potrafił trzymać dany serwer w ryzach. Dominando zazwyczaj było rządem, którego nikt nie wybierał, ale wszyscy musieli uznać. Gildia, która pokonała wszystkie inne gildie w wojnach PvP, stawała się filarem danego świata. Od tej chwili sprawowała kontrolę nad całym serwerem, ustalając jego zasady, których każdy gracz musiał się trzymać, jeśli oczywiście nie chciał mieć problemów. Jeżeli chodzi o gildię Dominando, czy to na OTS-ach, czy na Real TB, to gildie te nie miały wpływu na mechanikę, nie mogły zmienić reguł narzuconych przez właścicieli serwera, ale w ramach dostępnej przestrzeni decydowali o wszystkim, co miało znaczenie dla zwykłych graczy. Ogólnie zasady Dominando nigdy nie były nigdzie spisane. Tworzył je lider lub z pomocą swoich wiceliderów. Byli to ludzie odpowiedzialni nie tylko za władzę, ale również za stabilność świata i jego gospodarkę. Dominando nie było wyłącznie przywilejem, było również ciężarem, bo źle prowadzone potrafiło zniszczyć serwer, zniechęcić graczy i doprowadzić do upadku świata. Zbyt brutalne randomowe PK prowadziło często do ucieczki graczy, a brak kontroli powodował chaos. Dlatego strach musiał być dozowany, a przemoc stosowana z wyczuciem. Codzienne życie gildii posiadającej Dominando charakteryzowało się pełną bezkarnością. Jej członkowie ekspili wtedy, kiedy chcieli i tam, gdzie chcieli. Oczywiście, jak długo mieli ochotę. Nikt nie miał prawa przegonić ani zakwestionować ich obecności. Jak wjeżdżali na respa, to trzeba było z niego wyjść. Ta swoboda była nagrodą za zwycięstwo walki o serwer z innymi teamami. Najlepsze ekspowiska zazwyczaj były zabronione dla zwykłych graczy. Dodatkowo na tych, co ekspili za szybko, były nakładane tzw. exploki, czyli zakaz ekspienia albo limit wbijania leveli np. na tydzień. Było to zabezpieczenie, żeby, moi drodzy, nikt ich nie przegonił, dlatego były blokady, np. można było wbijać 1 level dziennie, albo np. expić godzinę dziennie, albo w ciągu tygodnia np. możemy wbić 3 levele maksymalnie. Jeżeli oczywiście zrobiliśmy więcej, no to prawdopodobnie zawsze kończyło się tak samo, czyli albo killem, albo huntem. W ten sposób zawsze Dominando było jakby najwyżej w topce, ponieważ nie pozwalali reszcie przegonić ich. Głównym powodem tego był fakt, że jakby nie pilnowali innych graczy, to ci gracze mogliby się wyekspić za ich plecami. Mogliby zorganizować drugą gildię z masówki i szybko wyekspionych high leveli, co by spowodowało, że Dominando miałyby problemy. A tak, jak trzymają rękę na pulsie, czyli na ich expie, automatycznie hamowali ich rozwój, przez co unikali niepotrzebnego zagrożenia. Przechodząc dalej, utrzymanie Dominando wymagało wewnętrznej dyscypliny. Najważniejsze było trzymanie się zasad gildii i sprawna organizacja. Gildia rozwiązywała problemy neutralnych graczy, kontrolowali sektory PvP i PvE oraz dbała o stabilność serwera. Robiąc PK hary albo jakieś randomowe PK, trzeba było się liczyć z tym, że w każdym momencie Dominando może wjechać i zrobić z tym porządek. Do realnego utrzymania władzy Dominando nie była potrzebna wielka liczba graczy online. Czasem wystarczyło 10 osób, o ile cały serwer wiedział, że w każdej chwili liczba ta może wzrosnąć nawet do 40, podczas tak zwanych gaterów, gdzie wszyscy na przykład mieli odpalonego TeamSpeaka, ale nie grali w tej chwili. Ale jak poszedł połk, czyli takie powiadomienie i przerzucenie wszystkich na jeden kanał, to każdy, kto był w domu albo przy kompie, po prostu szybko się logował i leciał na akcję. W ten oto sposób zawsze byli gotowi i zwarci do ataku. Walka o Dominando była procesem długim i wyczerpującym. Nie opierała się na jednej bitwie ani na pojedynczym starciu. Kluczem była organizacja, ciągła gotowość do walki oraz nieustępliwość. Wojna w TB była konfliktem informacyjnym. Każde wylogowanie przeciwnika było zapisywane, każda aktywność monitorowana. Gildia prowadziła własne archiwa, bazy danych i nagrania, dzięki którym element zaskoczenia praktycznie przestawał istnieć. Nagrania były ważne, ponieważ albo nagrywaliśmy nasze fragi, nasze walki itd. później do analizy, albo łapaliśmy boterów z przeciwnej gildii. Jeżeli ktoś grał nieczysto, no to w ten sposób mogliśmy wyłapać tego bota. Jeżeli chodzi znowu o statystyki, np. zalogowanie, wylogowanie itd., to powiem wam więcej na ten temat później, bo jest to naprawdę ciekawa rozkmina. Przechodząc dalej, wojna miała swoją cenę, liczona nie tylko w śmierciach, lecz także w prawdziwych pieniądzach. Jedna opęka mogła kosztować nawet kilka tysięcy złotych, a pojedyncze postacie osiągały momentami wartość kilkunastu tysięcy. Przeciwnicy potrafili wydawać ogromne kwoty, licząc na to, że pieniądze zastąpią strategię i dyscyplinę. Często po prostu gildie, które nie miały siana, nie miały szans w takich bitwach.
Jednak to nie te drogie postacie za kilkanaście tysięcy złotych były najważniejsze. Najważniejszym narzędziem wojny były nubhary, postacie bez wartości emocjonalnej, wykorzystywane do masowych ataków i prowokacji. Ich śmierć nie miała większego znaczenia, ale skuteczność była ogromna, szczególnie przy masówce, a zabijanie przeciwników nubharami zmniejszało ryzyko strat i potęgowało frustrację wrogów, którzy po prostu ginęli z rąk postaci, które i tak szły na śmietnik. Było wiele gildii, które wygrywały wojny właśnie nubharami, co nie zmienia faktu, że oczywiście main harad swojego też trzeba mieć, ponieważ na wielkich opękach, na mocnych bitwach, jeżeli by było 40 na 40 i byśmy przyszli samymi nubharami, no to wiadomo, że szanse byłyby znikome. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś snikowanie, czyli poszukiwanie i łapanie ludzi gdzieś tam po drodze, no to takie nubhary były idealną zagrywką. Dominando było także systemem ekonomicznym. Gildia zarabiała na serwisach typu POI czy Inku, jak i również na bossach i najlepszych respawnach, do których mieli dostęp. Siano było przeznaczane później właśnie na wojny i inwestycje w postacie, żeby je jeszcze szybciej i bardziej wyekspić. Randomowi gracze nie mogli organizować POI bez zgody Dominando, bo jest to dla nich typowa strata siana. Tak samo jeżeli chodzi o jakieś inne, większe serwisy. Teraz czasy troszeczkę oczywiście się już zmieniły, Dominando pozwala na trochę więcej, natomiast największe serwisy i tak są dalej robione przez nich. Dodatkowo w gildiach Dominando funkcjonował gildyjny bank, system składek oraz wewnętrzny handel, w którym itemy i runy potrzebne pod wojny były tańsze dla członków, a jednocześnie generowały zysk dla całej gildii. Podsumowując, każda wojna była finansowana, planowana i rozliczana. Neutralni gracze mieli szeroką swobodę działania, o ile przestrzegali podstawowych reguł. Nie wolno im było ingerować w sprawy zarezerwowane dla Dominando, takie jak np. wordbossy czy miejscówki, na które mieli zakaz wbijania. Złamanie zasad skutkowało zazwyczaj deadem albo huntem, jak ktoś oczywiście za bardzo kozaczył. Konflikty wewnętrzne zdarzały się rzadko, ponieważ fundamentem gildii była komunikacja. Po porażkach nie dochodziło do chaosu ani oskarżeń, choć i takie sytuacje znamy z historii wojen w Tibie, jednak często zamiast tego następowała analiza i logiczne wyciąganie wniosków. Wojny w Tibie nie kończyły się widowiskowo, nie było oficjalnych ogłoszeń ani symbolicznych finałów. Pewnego dnia po prostu zapadała cisza. Serwer budził się w nowej rzeczywistości, a gracze wiedzieli, która strona wygrała. Jeszcze lata temu, zanim Tibia.com była tak rozbudowana, to wiele osób czytało różne artykuły na starych stronach typu Tibia News. Przychodziły tam informacje m.in. od redaktora naczelnego Del Toro, Diego Del Toro, który wysyłał na bieżąco wiadomości do członków strony internetowej Tibia News, informując ich z pierwszej ręki o sytuacji wojen związanych z Del Toro na serwerze Isara. Podobnie było oczywiście z innymi gildiami związanymi z Tibią. Na stronach tego typu byliśmy w stanie zobaczyć, kto wygrywa na chwilę obecną wojnę. Cały czas próbowali się rozwijać, cały czas szukając nowych rozwiązań. Z biegiem lat wszystko ewoluowało. Mamy guild stacy, mamy różne strony, są też boty typu XT3 bot, weryfikujące graczy zalogowanych i tych co padli. Są też szybciej myślące boty niż wyżej wymieniony XT3 bot. Boty te miały ogromną zaletę, bo prawie w czasie rzeczywistym pokazywały, kto na przykład wbił level, a kto padł. I jeżeli wiedzieliśmy, że ktoś z wrogów wbił właśnie level, no to mieliśmy pewność, że jest w tym momencie na expie i można było szybko po niego wlecieć. Natomiast lepszą opcją była informacja, że ktoś z przeciwników padł. Bo można było szybko ustawić ludzi na blesach i go złapać, gdy szedł po blesy. Albo jak czas reakcji był dobry, to można było go złapać, gdy wychodził z temple. Dawało to spore szanse na dobry loot, bo nie każdy ubierał Aola dla bezpieczeństwa i niejednokrotnie można było zobaczyć, że nawet najlepsi czasem zapominali ubrać Aola i padali niespodziewanie wychodząc z templu, bo myśleli, że nie ma szans na tak szybką reakcję ekipy przeciwnej. Wracając do Dominando, to dobre Dominando nie niszczyło przyjemności z gry, ale też były złe Dominando, które za każdym razem krok po kroku niszczyły serwer i przejmowały kolejne światy tylko po to, żeby farmić jak najwięcej siana dla siebie i swojego teamu, żeby puszczać jak najwięcej botów i żeby nikt nie wchodził na ich respy. Pogadaliśmy trochę o Dominando związanymi z PvP, teraz przejdźmy troszkę na serwery non-PvP, bo tam mimo, że to jest optional PvP bez możliwości zrobienia sobie skula, to mieli też swoje sposoby na rządzenie światem. Światy non-PvP miały być spokojne, miały być miejscem, gdzie nikt nikogo nie może zaatakować. Teoretycznie miała być to wersja Tibie bez wojen, bez PK i ciągłego zagrożenia od strony innych graczy. Jednak z biegiem lat mogliśmy zauważyć, że wszystko poszło trochę w innym kierunku, a 90% serwerów non-PvP jest pod okiem gildii Dominando, które często biorą paymenty nawet za przeniesienie do nich swojej postaci, więc jeżeli chcieliście przenieść Hara na jakiś serwer, gdzie jest Dominando, to zazwyczaj musieliście płacić payment.
Podobna zagrywka oczywiście miała miejsce też na serwerach PvP, jednak Dominando polegało na przejęciu kontroli nad kluczowymi zasobami serwera, najlepszymi expowiskami, bossami i respami. Ponieważ non-PvP nie dało się zabijać graczy, walka nie toczyła się o życie, ale o dostępy. Dominujący team był na topowych spotach niemal cały czas. Intruzów wypychano po cichu, lurując na nich dziesiątki mobów albo przebijając im expa, przez co oponent i tak nie miał dobrego expa ani luta, no bo zadawał mniejsze obrażenia mobom. Co na dłuższą metę było irytujące i kierowało do tego, by puścić kierownicę i wyjść po prostu z respa. No bo jeżeli biegaliśmy 400 paladynem na jakiejś miejscówce, a przybiegł nam jakiś 1700 level, no to wiadomo, że nie mieliśmy z nim żadnych szans. Coraz więcej światów non-PvP posiada swoje Discordy z zasadami i listami do zapisów na odpowiednie godziny. Zazwyczaj wygląda to tak, że nikt nie może być dłużej na respie niż 2-3 godziny. Są oczywiście od tego wyjątki, bo jeżeli nikt po nas się nie zapisze, no to możemy zostać dłużej. Nie łamiąc zasad, był w miarę spokój i cisza, a jeżeli ktoś się buntował, no to był albo zalurowywany przez high levele, albo padał, albo po prostu musiał opuścić miejscówkę. Wojny toczyły się w inny sposób, liczył się level i umiejętności lurowania i chodzenie po mapce, co momentami było ciekawym zabiegiem. Mimo wszystko wiadomo, że prawdziwe wojny są, były i będą na serwerach retro i open PvP, jak i również na OTS-ach typu Treasura Online. Treasura Online startuje z nowym światem już 21 stycznia, więc jeżeli kochasz starą klasyczną Tibijkę, to jest to miejsce dla ciebie. Tibia 8.0, 1x exp, 1x loot. Po prostu klasyczna Tibia jak 20 lat temu. Dodatkowo posiadamy międzynarodowe proxy ułatwiające grę ludziom z całego świata. Załóż konto i postać już dziś i do zobaczenia 21 stycznia o godzinie 20. Więcej szczegółów na stronie treasura.online. Rodzaje wojen były różne. Mamy m.in. wojnę w stylu Open Battle, czyli tak zwana openka. Na otwartej przestrzeni, gdzie gildia łapie się z drugą gildią, robią linię, zdobywają przestrzeń, blokując się m.in. potami czy emolami, dodatkowo wybijając w pierwszej kolejności komanderów albo najsłabszych graczy, aby zniwelować ilość przeciwników. Jak już wspominałem wcześniej, oczywiście taktyk i strategii jest bardzo dużo, tutaj mówię wam przykładowe. Mamy też coś takiego jak walki w defach, czyli w miejscach, gdzie może się schować w kilka lub kilkanaście osób, żeby tam zgubić pezeta, żeby ci mogli poblokować czy coś w tym stylu. Jest dużo zakrętów zazwyczaj i można wyłapywać pojedynczych przeciwników. Są również sniki, czyli polowanie na pojedyncze osoby, wpadając szybko w kilku w jakieś ekspowisko i trapując gościa, a następnie zabijając go. Największe wojny odbywały się na starej Tibii, gdzie PvP było jeszcze mocno klasyczne i było zależne w dużej mierze od naszych umiejętności poruszania się i używania myszki. Jednak jest już tylko to możliwe właśnie na jakichś OTS-ach typu Treasura Online, gdzieś w Tibii w okolicach 8.0. Wiadomo, też są starsze OTS-y, gdzie jest jeszcze inna mechanika. Jednak aktualnie przechodzimy, moi drodzy, do Real Tibii, gdzie są jeszcze serwery tzw. Retro Open PvP, które mimo aktualizacji jak cała Real Tibia, to posiadają jeszcze namiastkę starej w formie PvP. Tak więc jeżeli wbiegniemy komuś pod jakiegoś GFBK, no to możemy mu nabić w ten sposób skula. Oczywiście na Open PvP już jest to niemożliwe, natomiast na Retro Open PvP jest jeszcze do zrobienia. Dlatego też w ten sposób może łatwo komuś nabić Red Skula albo White Skula i możemy go wtedy jakoś tam podhaczyć i pokonać. Są też oczywiście serwery Hardcore Retro PvP, gdzie nie mamy skuli, a za PK z podobnym lub wyższym levelem dostajemy expa. Ale są to mało uczęszczane serwery w Europie, a jak ktoś z nich już korzysta, to głównie pod zarobek, sprzedając tak zwane kile, czyli podkładając się high levelem niższym levelom, żeby te mogły szybko wbić poziom, ale w zamian biorąc za to sporą dawkę Tibia coinów. Oczywiście są limity na takie kile, żeby to się opłacało, jednak jest to dalej bardzo mocno nadużywane przez to serwery w Europie, średnio funkcjonują, a walki tam zdarzają się raz na jakiś czas. Podsumowując, wojny w Tibii to ogromna część historii, wręcz prawie cała Tibia to jedna wielka wojna. Mamy setki, jak nie tysiące pięknych wojen w grze, które zapadną nam w pamięci na wieki. Wielu z was zapewne też kiedyś brało udział w takich wojnach, więc możecie dać znać w sekcji komentarzy, czy kiedykolwiek walczyliście, albo za kim byliście. Tutaj też dziękuję ekipie z Treasury, jak i znajomym moim z Dominando z Real Tibii, m.in. z serwera Xyla, za wsparcie w odcinku. Dzięki wielkie, moi drodzy, zapraszam serdecznie oczywiście na nowy świat, który jest na serwerze Treasura Online, 21 stycznia, godzina 20:00. Widzimy się również na streamach, będę na YouTubie, będę na Twitchu, będę na Kiku, więc do zobaczyska, moi drodzy, wpadajcie na streamki, zostawcie lajka, jak się film mi podobał i jeżeli o czymś nie wspomniałem, bo mogłem oczywiście zapomnieć, oczywiście, dajcie znać w sekcji komentarzy. Dzięki wielkie, do zobaczyska, hej!
Tak więc na sam koniec jeszcze, moi drodzy, tak jak mówiłem, zapraszam na moje streamy, linki macie oczywiście w opisie, widzimy się na Real TV, widzimy się na OTS-ach, do zobaczyska.